I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Starfield. Tak sobie pomyślałem, że jak już jesteśmy na wakacjach, nasz taki miesiąc miodowy, no to fajnie by było na miejscu znaleźć sobie jakąś robotę. I tak dzisiaj, na sam początek, wystartujemy od misji, którą tutaj nam zleciła ochrona Paradisko. Znaczy, zleciła. Zasugerowała, że jakbyśmy mieli chwilę. Kim ty jesteś, że tak tu stoisz? Ciekawie wyglądasz. Some of our guests think everything. Paradiso is absolutely beautiful. Can you possibly imagine a more tranquil place for a resort? Nie wiem, mam nadzieję, że nasz dom będzie spokojniejszy i ładniejszy. Więc lecimy im pomóc. Prawdopodobnie to chodzi o coś, co było tam mówione w tym temacie. Problemów z przelotami nad jakimś obszarem. O, tutaj chyba rozmawiali o tym. No i tym samym. To raczej nie zła pogoda, a coś gorszego się wydarzyło, że muszą kombinować w ten sposób. Dowiemy się na miejscu, tak? A przynajmniej na to liczę. Kurczę, można wejść? Dobra, będziemy uważać na siebie, wbijamy. Dzień dobry, szefie. Coś dla nas? Welcome to Paradiso. Jiro Sugiyama at your service. Do you have a security concern, or is there something else I can help you with? Kolego, ale to ty dzwoniłeś. Jesteśmy tu z powodu prośby, tak? Ah, yes, of course. I'm glad you came. As you can imagine, we're in a bit of a predicament. Under normal circumstances, we would not enlist outside help in this manner. But this is a matter we can't afford to worry our guests about. As such, we need to handle this discreetly. Failure on your part to do so could have severe consequences. So, before we proceed, can you swear not to discuss this with anyone else unless explicitly directed to do so? Mów, gdzie podpisać, tak? I ruszamy. Swoją drogą, fajna fryzura. Great, I appreciate it. Not too long ago, a strange and enormous ship appeared in Premiera space. It is now locked in orbit around our planet. So far, it doesn't seem to be hostile, but any attempts to communicate with it have been in vain, so we're unsure of the ship's intentions. Czyli co? Delikatna sytuacja, do rzeczy. Jak myślisz, co to może być? O! Can't say for sure. Looks worn, but not cobbled together like a Crimson Fleet junker. Others have been saying it's some new Varun design, a gigantic battleship with hidden armaments preparing for assault, but that doesn't check out either. There's also been talk about non-human sentient life. The comms data we received might support that, but humanity's spread far and wide and no one's ever encountered anything like that. Still, first contact. Could you imagine? Delikatna sytuacja. Nie odpowiadali? Not quite. It took some time, but we received a transmission. It was all, pardon the phrasing, it sounded almost alien, like nothing anyone's heard before. Clicks, distorted groans, buzzing, really disturbing sounds. Now, one of our engineers says it could just be some busted comm equipment or incompatible signals, but we're not sure. So far, no one's disembarked from the ship, no landing craft, nothing. We don't have the staff or ships to spare, otherwise we'd dock with it and attempt to board. Się okaże ostatecznie, że to jakiś pilot z demencją przyleciał, nie wie o co tu chodzi, jak naprawić statek właśnie. Co to za statek? Model? Producent? It bears no discernible markings or allegiances to any manufacturers we're aware of. I'm hoping that doesn't mean we're dealing with some sort of new deep space threat. Delikatna sprawa. It is. Whatever's going on, we need to approach this with care. First, see if you have more luck communicating with them. If not, you may have to try boarding. Whatever you do, it's important to remember to seek diplomacy with who or whatever's on board. As soon as you have any more information, report to Oliver Campbell. He's the CEO of Paradiso. All formal decisions will need to go through him. And he'll have your pay. Good luck. Dobrze to słyszeć, bo nie robimy za darmo, kolego. Nie? Te włosy same się nie ułożą. Don't worry about us. We're just here to keep the peace.
No i spoko, no i spoko. Trzeba przyznać, że ten statek u ojca, znaczy od ojca, bo on już jest nasz, jakby nie patrzeć. Formalnie należy do nas, to my za niego płacimy ubezpieczenie, podatki i inne sprawy. Jest bardzo wygodny, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, samą konstrukcję tutaj i wewnątrz, i na zewnątrz, bo zawsze ustawia się ta strona, że można szybciej na niego wbić. Miejsce pilota też jest w zasięgu ręki. I sam kokpit też taki bardzo czytelny. Możemy lecieć. Więc pomijając już fakt, że dostaliśmy go za darmo, to i tak jest najlepszy z dotychczasowych, jakie dorwaliśmy. Co prawda nie ma rakiet, ale to może nam niepotrzebne. Może do osłon, dobra. Kadłub gotowy, wszystko gotowe. Możemy pogadać? Halo? Czy możesz powtórzyć? Przykro mi, przerywa. To chyba z internetem się łączę. Słucham? Halo? To na nic, podejmuję próby zadokowania. Nie rozumiem cię, czy mnie słyszysz, czy masz jakiś problem z łącznością? Potrzebujesz pomocy? O. Problem z łącznością? Nie rozumiem cię. Rzeczywiście dziwna sprawa. Dokujemy. Ale to co? Wywołaj. To dokowanie jest chyba na 500 metrów, chyba że mamy mu silniki zniszczyć. Wtedy będzie można... Jest, zadokuj, okej. Czyli nie musimy atakować na szczęście. Ale z drugiej strony zawsze można było go zniszczyć i po problemie. Dokładnie takie rzeczy widzimy w tych wizjach. No dobra, macie apteczki dla strudzonych gości? Muszą mieć, zawsze na statkach są. Cargo Bay? Whatever it is hostile. I agree with the captain. Now is the time for diplomacy. Agreed, but we must be ready for anything. Now, eyes and ears sharp. Czyli są tam ludzie, halo! Human. A czemu nie? Oczywiście, zakładam, że spodziewała się kogoś innego. Człowiekiem wydawało mi się, że nie ma innej możliwości. Zaraz, czym wy jesteście, tak? Oh, we're human. From the planet Earth in the Sol System. To jak? To czemu się nie spotkaliśmy? Wydawało mi się, że nie ma innej opcji, o. Oh, pardon my ignorance. We just didn't expect to find people out here. We didn't think anyone else left Earth before us. Imagine being cut off from humankind for that long. How terribly frightening that would be. Perhaps we should greet our guests. Of course. Manners. I'm Captain Diana Brackenridge. This is Security Officer Bomani Reader. And this is Dr. Mabuti da Costa, one of our elders. A pleasure to meet you. Bary, jestem Korle, chcę wam pomóc. Nic nie mów, zamierzacie poprosić mnie o jakąś wielką przysługę. Słuchaj, jestem tu tylko po to, żeby pomóc ludziom na powierzchni. Co to za statek? No właśnie. You've come aboard the Earth colony ship Constant. Generations ago, we set forth from the planet Earth with the mission of colonizing a new habitable world in the spirit of our ancestors nearly a millennium ago. Okej, chcemy wam pomóc. I see. As you may have presumed, we're in a bit of a bind. Our ship has finally completed its near 200-year journey from Earth, only to find our new home seemingly colonized by, well, we don't know. Communications haven't been successful, so your arrival is fortuitous. Perhaps you'd be willing to act as a middle person between ourselves and the others. Trochę się spóźniliście. Chętnie jeszcze posłucham, ale może najpierw odsuńmy się od tej śluzy. Wiesz, ci inni to istoty ludzkie i oni byli tu pierwsi. Nie zamierzam kłamać, prosić o wiele. Niewiarygodne 200 lat. Dlaczego ta podróż była tak długa? Czyli wiecie o ludziach na powierzchni? I jak wam się udało przetrwać 200 lat? Nie działa wasza łączność, dlaczego? O. We're not entirely sure. Our engineers believe it's possible that our technology just isn't compatible with theirs. All we hear when using them to communicate with anyone is a bunch of disturbing noise.
It gave me the heebie-jeebies at first. Dziwna sprawa. No dobra, 200 lat, dlaczego tak długo? Your question confirms one of our recent theories. It would seem that some form of faster-than-light travel or space-bending technology was invented during our long journey. That would explain why we would find people this far out into space. I guess technology leapfrogged us at some point. Interesting. I can only imagine that our predecessors didn't believe the technology would ever work, and so they made the decision to leave when they did. Okej, więc jak przetrwaliście 200 lat? Właśnie, może to jakiś prank jest czy coś? Tak. Well, the short answer is we didn't. It's a generation ship, which is to say that most of us live long, happy lives on board and passed our mission down to our children. It was never intended that the original crew would make it to our destination. The goal was always the preservation of the human race above all else. Though it would seem that was perhaps a bit presumptuous. Ciekawe, ciekawe. Czyli wiecie o ludziach na powierzchni. We do. Well, sort of. We saw structures using our surveying equipment. We've also seen the various ships pass us by. Some even seemed to want to communicate, but couldn't. Of course, we had no idea that they were being piloted by other humans. To musi być ciekawe doświadczenie, w sumie dla dwóch stron. No dobra, chętnie jeszcze posłucham, ale odsunimy się od śluzy, czemu? Oh yes, of course. Where are my manners? Now then, please follow me. There's much to discuss first. We'll speak more on the matter once we reach the bridge. Czyli nie macie Dr. apteczek? DeCosta, you may return to your quarters if you wish. Thank you, Captain. I will follow you to the bridge, ma'am, for security purposes. I do not believe we have need to fear our guest, but I'll allow it if you insist. Welcome to the Earth colony ship Constant. In the early 2100s, my ancestor, Rupert Brackenridge, researched a number of scientific scenarios: climate change, asteroid impact, nuclear war, global pandemic, and more. Each scenario showed the likelihood of an extinction-level event to be within 50 years. He fully believed Earth was destined to be rendered uninhabitable. We've always assumed that's what happened. We've got So, strict he rules gathered around the here, best and brightest but they're he could strict find, for a reason. built the Constant, and set a course for this planet here. We were told that it was the largest, most advanced ship ever constructed on Earth at the time. If you can believe, entire generations have been born, lived, and died on this ship. It really goes to show that there are no limits to human ingenuity and perseverance. W sumie dobrą planetę sobie Now that we wybrali know jako what's ta out kolejna there, do życia. Things are gonna be more interesting from here on out. Careful waving that fancy gun around. We don't need I have to say, with technology this outdated, I'm amazed this vessel is able to navigate at all. It's almost like walking through a museum. No, ale komputerki mają jak nasze, te aktualne prawie widzę. Now that you're here, I can finally give my crew a chance at a new life. Trudno się takim statkiem dowodzi? Difficult is the wrong word. It can be both challenging at times and also exciting. Our mission was to rebuild humanity on a distant world, believing that we were Earth's last hope. To think that while there has always been a Brackenridge in the captain's chair, that I am the one to finally oversee our journey's end is truly exhilarating. But with this stumbling block in our path, at this final moment, I fear tough choices will need to be made. Ciekawe jak właśnie kwestia dostosowania się do życia. Zdaje się, że przydałaby się wam moja pomoc. Well, as I mentioned, we've been unsuccessful in communications with anyone up until you arrived, though not for lack of trying. But since you're asking, maybe you'd be willing to be a sort of diplomat between us and them as we attempt to resolve our situation. Does that sound agreeable to you? Pewnie, no właśnie, mieszkańcy chcą tego samego, atrakcja turystyczna zawsze, no to tak. Najtrudniejsza rzecz na kogoś innego ma przejść? Nie, okej. So they have a name. Paradiso. And it sounds promising that they sent you here to speak with us. You see, we intended to settle here, but we assumed that they intend to defend their claim given their presence here. We'd like you to go speak to them on our behalf and help us negotiate a solution, preferably one that favors us. No możemy zrobić, co ma im przekazać. A, co mamy im przekazać? Myślałem, że co ma im przeszkadzać. No dobra, a mogą być, no właśnie, może być wymagany kompromis. Yes, of course.
but we need to start from a firm position and state our goal. If need be, we can compromise, work out a mutually beneficial deal or some such, but initially I'd like you to be firm with them and convince them to leave the planet to us. Let me know how they respond, and we'll go from there. Ale jak całą planetę mam oddać? Porima jest ogromna, czemu po prostu nie osiedlicie się po jej drugiej stronie? O właśnie. We thought about it, but it simply won't do. I need to think about the distant future of our people. Sure, our first settlement may be small, but our predecessors dreamt of our new civilizations spreading across the globe. That will be difficult if someone else plans to do the same. While we're not completely close to the idea of sharing, it's much easier if we have complete domain over this world. Jakieś papiery na to macie, czy jak? Nie obiecuję, że ich przekonam. Now, it makes little sense to give up before you try. Thank you, and good luck. No fajnie, przyjacielsko zaczęli, przyjacielsko, tak, to oddajcie nam planetę, bo my tu pierwsi lecieliśmy na nią. Super, więc szybko przenieśmy się do Oliwiera, który no siedzi tam w Paradisko, tak? Wybierz cel... O! Nie może szybko podróżować z tego obszaru, a czemu nam nie pozwalają? To będziemy mogli zadzwonić do niego bez przenoszenia się tam z powrotem? Byłoby wygodniej na pewno. Może z pokładu statku się skontaktujemy, po co tam latać i gadać za każdym razem? Wow! No właśnie, tylko że tak, czuję, że się zgubimy, jak tak będzie. Co tam macie? Lekcje, szkoła, no ładnie. No ładnie, w sumie nie mają chyba tu za wielu rozrywek na statku, ale no. Kurczę, ta zieleń zawsze taka była fascynująca w tych wszystkich wizjach science fiction. Mam nadzieję, że możemy sobie tutaj chodzić. Przyznam, że się chyba trochę zgubiłem. Gdzieś musi być zejście na dół. Ludzie, złoci. Spróbujemy... A, tu jest. Chciałem powiedzieć, że spróbujemy koło tych krzaków zeskoczyć, ale może to nie byłby najlepszy pomysł. Ty jesteś kimś tu istotnym? Kolonistą, hej. No nic, przy okazji sobie zwiedzimy to. Przyznam, że trochę mi się ta okolica kojarzy... No, Harry Potter, Pani Garlic, ale bardziej kojarzy mi się z Falloutem i to nawet ten 76 gdzieś tam startowaliśmy. Jak to przejścia nie ma? To są toalety tylko? Ludzie złoci, chociaż może inaczej. Skaner niech nas... Tyś pomocny jest, panie skaner? No dobra, przy okazji zwiedzimy przynajmniej statek, ale... Co to za nagranie tutaj? Rozumiem jakieś wspomnienia tego typu rzeczy, tak? To... Kroniki. Kwatery mieszkalne, no to zobaczymy, jak im się to żyło. Jakie rzeczy trzymają w torbach, na przykład? Mundur oficera, coku. Ale kradzież, nie? To... Może nam by się kiedyś przydał. It definitely takes a special type of person to live their entire life, birth to death, aboard a single ship traveling through space. Ale ile rzeczy to trzeba było zaplanować, tworząc taki statek, no to... Ciekawe, czy jakby tak ugryźć to od tematu faktycznego pomysłu na życie w kosmosie i w takim statku. Lift? O, to biegniemy na lift. To czy ta wizja, którą tutaj twórcy wprowadzili, miałaby ręce i nogi? No. Czy jednak czegoś by zabrakło w tym wszystkim? A też bardziej znane nam regiony. Może i dobrze, że ta szybka podróż nie wyszła. Przynajmniej poznaliśmy nieco lepiej okolice. Cockpit. No to oddokuj. Myślałem, że będziemy mogli tutaj jakieś wywołać planetę albo coś, ale przynajmniej sobie chwilę polatamy. Łatwiej by było ich zestrzelić pewnie, albo przejąć statek. No dobrze, nasza misja kryje się tam. Nie wiem cały czas, czemu nam nie dali opcji szybkiej podróży od razu, ale niech im będzie. Myślałem, że jest jakiś skrót na miejsce, ale niestety tak dobrze to nie wygląda. Zastanawia mnie tylko ta czcionka, jak z jakiegoś PowerPointa wyciągnięta i to z lat 90., ale może to tak do tego nawiązywali. Kurczę kolego, telefonu nie masz, jakiejś komunikacji, musimy jechać do samego kierownika.
Dzień dobry. My jesteśmy umówieni, o. Excuse me, you can't just waltz in there. Do you have an appointment? No tak, poniekąd tak. Macie problem ze statkiem. Jestem tu w ważnej sprawie, nie wiesz kim jestem? I really don't, and I can't have you barging in on the executives while they're working. So if you need something, you can talk to me. That's the best I can do, I'm afraid. No to patrz, wjeżdżamy, poniekąd tak. Oh, you're the one they're waiting for then. Do you need anything else from me before you meet with the board? Na przykład nie przeszkadzać. Mogę już wejść? Jak pracuje się tutaj? O właśnie, czy lubimy w ogóle Paradiso? I can't speak for anyone else, but I've got a pretty high-pressure job working as the executive assistant to the Paradiso board. You can imagine, dealing with a team of execs, trying to manage all of their schedules and their other whims. But it pays well, and they give me a nice executive suite at the hotel to live in. So, it's not all bad. Free access to all the resort's amenities after work helps too. Może warto zaorać tę okolicę. Sure. Have fun in the Shark Tank. And don't worry, even they call it that. No I just dobrze. feel that we should be focusing on the natural beauty of this planet, not our amenities. There are millions of planets out there. People can go to any one of them. The resort facilities are precisely what we bring to the table. Heck, it's the only thing we've really got to offer. I don't want to risk us coming off as just another artificial, shady, trash-filled dump like Neon. That's not who we are. We've got something special here. We should embrace that. Alarm's right. Thank you. We don't want to compete with Neon. Bayou's ruthless. He'll do anything he can to eliminate the competition. We don't need that kind of trouble. That being said, I think there's a middle ground. Maybe build up the beachfront at a boardwalk amusement park. I've had this idea to build artificial hot springs, that sort of thing. Sounds good. I'll look into what that will cost us and we can circle back around to this. Wydaje się, że macie teraz trochę większe just doing my problemy. part to make sure Paradiso remains a paradise. Hello? I didn't realize Kiwi was letting people in here. Rozumiem, że to z tobą mam rozmawiać w sprawie dziwnego statku. Zarząd ma tylko 3 członków. Właśnie, ile to jest ludzi? Bo nie wiadomo, jak tu ich dogadywać. No, of course not. There's several more. We're just the ones who show up day to day. The others spend their time lazing on the beach or gallivanting off-world. Doesn't bother me, though. Less cooks in the kitchen means I get to make all the big decisions around here. Seems to be working out for us just fine. No to spoko. Rozumiem, że to z tobą rozmawiamy. I am. And you must be the diplomat Jiro told me about. Welcome, welcome. Normally I'd offer you an all-inclusive stay at our resort before we spoke. But given the circumstances, I'm going to cut to the chase. We've got our friends, the aliens, up there, causing all sorts of problems for our resort. You like that? The marketing team came up with it. The thought is, if we can't get rid of them, it might actually attract more tourism. Come see the aliens! Przejdźmy do rzeczy. To podłe. Wiesz, że to nieprawda. Jasne, jak chcesz. Świetny pomysł. Ludzie nigdy by się na to nie nabiorą. Oj, no nie wiem. A dlaczego to takie pilne? We run a Premiera resort getaway here. We can't have our guests concocting stories about some budgy old ship hanging around up there. As it is, we've had to reroute our luxury liners round the other side of the planet on entry so no one sees it. It's bad for business. We need to nip this in the bud and take care of it before the tourists catch on and cause a scene. Dobra, to przechodzimy do rzeczy. We're being direct then. Good on you. So, what do you know about this dodgy ship I'm hearing all about? To statek kolonizacyjny, który pokolenia temu opuścił Ziemię i po 200 latach podróży dotarł tutaj. Rozklekotany statek ze Starej Ziemi, pełen nerwowych kolonistów. To koloniści ze Starej Ziemi, którzy po 200 latach desperacko chcą się gdzieś osiedlić. Na pewno da się to wykorzystać. A jeśli powiem ci, że to statek kosmitów, którzy przybyli tu, by zniszczyć planetę, I'd say you're full of it and might have been watching too many movies. Now, instead of wasting my time, want to tell me what it really is? Szkoda. To statek kolonizacyjny. Well, that's something. Shame we can't just tell them kindly to bugger off. Something tells me that's not going to work. Now, tell me, what are we going to do about it? Give me some proposals, people. I need something to work with here. We could offer to resettle them here. There's more than enough space.
They could stay here, temporarily, but it'll cost them. Quite a bit, too. They'd need to work off all their debts before being allowed to leave. Maybe not. What if we help them get out of here? Outfit their ship with a grav drive so they can find a new home. We could even lend our engineers to help and give their captain an updated star map. What do you think? Sounds costly. We can't absorb that cost, and it's unlikely they even have compatible currency, let alone enough for the transaction. Someone else would have to foot the bill. Oh, I swear this would be a lot easier if they ceased to exist entirely. Anyway, Seema's got the right idea. Either works for me. Just tell me what you want to do. No nie wiem, oni chcieli co innego, więc mogą tu żyć, ale będą musieli to odpracować. Dlaczego to ja mam płacić za napęd? Przestali istnieć? Sugerujesz zniszczenie statku? Dlaczego nie możemy przekazać tej kwestii władzom? Dlaczego nie mogliby na przykład osiedlić się po przeciwnej stronie planety? O! We own this planet, they don't. Here at Paradiso, we don't like leaving things to chance. Who knows what these people will do with their land? Imagine the landscaping disasters they might come up with, and how that might mar the satellite imagery of the planet in our brochures. No, much better to assimilate them into our culture if they come here to live, rather than leave it to chance. Przerąbane. To żywi ludzie, a ty przejmujesz się krajobrazem, to jakiś absurd. Rozumiem twoje stanowisko z biznesowego punktu widzenia, ale nie zgadzam się z nim. Pewnie masz rację, ci ludzie mogliby na wiele sposobów zagrozić interesom. Dobra, weźmy jakiś absurd. Absurd or not, that's our official stance. I make the decisions that are best for our entire group. You don't. Dobra, dlaczego my mamy płacić za napęd? It's not our responsibility to bear the brunt of that cost. We're being more than generous by offering the use of our engineering team to help install it. A custom grav drive can't come cheap, and I assume they have neither the monetary means nor the connections to get a hold of that kind of technology. That leaves the only other party in this negotiation. You. Więc mogą tu być, ale będą musieli to odpracować. Oh, I didn't say that specifically. This would be a mutual contract for room and board in exchange for services rendered. Of course, there's no telling how long this arrangement will last, given the substantial costs we'd need to take on in order to accommodate them here, including their continued room and board. But this may save the resort on operating costs in the long term, as we'd be able to let go of some of our current paid staff. Nie mam pojęcia, co będziemy mogli zrobić. Myślałem, że tamci wymagają za dużo, ale ten jest jeszcze bardziej bezczelny. Zniszczenie statku I'm not sugerujesz? suggesting anything, other than it would make our lives so much easier if that ship ceased existing. Make of that what you will. Okej. Dlaczego nie możemy przekazać tej kwestii władzom? We operate outside of the Free Stars only, you see, partially because we don't want anyone else meddling in our affairs. And we'd rather not draw attention to it. As I've mentioned, it could be bad for business. We'd much rather settle this independently. Chyba już wiem, nie mam pojęcia. And which proposal will you be taking to the good captain? I assume there's a captain? Przekonam ich do zawarcia umowy o zamieszkaniu, kupią napęd i przekonam ich, by zamieszkali gdzie indziej. Hipotetycznie, co mogłoby sprawić, żeby taki statek odleciał? A jeśli po tym wszystkim wciąż będą twierdzić, że ich roszczenia do tej planety są starsze od waszych? They'd be hard-pressed to defend that claim in any courts. Our charter goes back years. It was registered with both the UC and Free Star Collective, per the Centaurus Proclamation. We may be outside the settled systems, but that charter is official as can be. I'm sorry, but you're going to need to be the one to break the news to them that they need to make a compromise or leave. Czyli prawo jest po waszej stronie. I have no idea, because I'm not suggesting anything of the sort. But it's a wonder that old ship made it all the way here in such a relatively short time. Must have really been pushing themselves. An engineer friend of mine told me once that the reactors on those old ships have a tendency to self-destruct if they overload. Of course, their engineers must have taken great care not to push it too far. Someone would likely have to override the safety systems in the reactor computer. But who would do such a thing? Don't even think for one moment that this would be acceptable behavior. You can't just blow up their ship. That's insane. Tak, nie, to hipotetycznie tylko pytaliśmy. Kupię napęd, przekonam ich do zawarcia umowy o zamieszkanie. No właśnie się zastanawiam, czy ta umowa o zamieszkanie tu będzie dobra dla nich, a znowu wysłanie ich gdzie indziej.
No nie wiadomo, czy to jest takie odpychanie problemu, ale znowu, czy oni tu powinni mieszkać? No nie wiem, kupimy napęd. Ile to kosztuje? Good on you. You want to see a man named Benny St. James over at Hope Tech. He's the best in the business. If anyone can retrofit a 200-year-old ship with a modern grav drive, it'd be him. We'll coordinate our engineering team with his when you return, though you may have to help the Constant engineers prepare for it on their end. Good luck! I know this was a difficult decision, but if it's any consolation, I think you've made the right choice. Compared to the destruction of their vessel and relegating them to a life of servitude, I'd say this is the best chance they've got. Right. On behalf of the Paradiso Group, we appreciate your help. Zawsze możemy przeciążyć silnik, ale to wiemy, żeby wtedy Sary nie zabierać z nami na tę akcję. Byłoby trochę taniej. No dobra, do lobby. Tu możemy kupić sobie apartament, tylko że jeżeli to tak niepewny ten stan prawny, nie wiadomo czy do jakiejś wojny tu nie dojdzie, to może nie ma co się rozpędzać z tymi zakupami. Którędy do tego tam szefa szefów? Kurczę, no niby mała planeta, jednak on pewnie przy lądowisku może być. Jak to inżynier, to oni lubią tak tam stać, tak. To tak wygląda, więc przelećmy tam nieco szybciej. Okazuje się, że Hop Tech to jest nieco dalej tutaj w tym wszechświecie niż zakładałem pierwotnie. Spoko. Na polowo Hope. O, czyli co, kolejne osiedle takie ludzkie? Wiecie, że to dłuższa akcja niż zakładałem, ale kurczę, jacy oni tu rozbudowani. Najlepsze, że możemy iść w świat, przeglądać tutaj okolice co i jak. Zastanawia mnie tylko cena tego napędu, żeby to nie było, że 100 000 zapłacimy. Bo my ostatnio to krucho z kasą, odkąd kupuję amunicję i nie biegamy po misjach, gdzie walczymy z kimś i możemy dorobić się nieco więcej. Ale jak już tu jesteśmy, czemu to ubrane? Pokaż, co macie na sprzedaż. Może nóż coś lepszego niż chciałbym kupić? C. Ale jaka ładowność biedna. To jedyne co, że załogi dużo trzyma, ale tak, to przyznam, że... O, to ładnie wygląda. Ładowność 1000 ton i to na A? O kurcze. I w zasięgu naszych tu funduszy. Trochę mocniejsze, bo rakiety dochodzą, tracimy inne bronie. No to niektóre rzeczy to się prezentują ładnie. Ranger, no to jest drogie, taki klocek. Większość chyba słabsza od naszych. No i to trochę lepiej wypada, jakbyśmy chcieli szybko latać, ale ostatecznie nie jest źle, nie jest źle. Mimo wszystko byśmy musieli trafić na jakąś misję, gdzie walczymy z kimś w kosmosie. No i nabijemy sobie ten poziom B. To jest desperowane, to powiedz szybko. Co jest nie tak, Adela? Alright, Adela. Deep breath. Oh God. Co jest? Nie wyglądasz, jakby układać się za dobrze. I'm just great. Grand, really. When I signed on to be a freight captain, I was expecting long hours and dull routes. And now I'm a hair away from being executed. Or worse. Czemu? Co się stało? Where to start? So, I fly a rust bucket called the Markab for a small shipping line. It just started, really. We do bulk shipping, boring stuff like actuators and seed stock and minerals. Have you ever had a standard, boring job just blow up in your face? Za każdym razem, no właśnie, całe życie tak. You get it then. So, I just got assigned to the Markab. The first shipment? Slag steel. Nothing special. As soon as I left Neon and got scanned, things got crazy. Spacers, Freestar security, the works. Everyone demanding I power down, hand over the contraband, or sometimes just firing first. I skipped the system, ditched the cargo, and have been running ever since. Coś okropnego. It gets even worse. A tracker just landed and I just know he's hunting a bounty. Me. But the trick is, everyone knows the ship. But my info isn't in the database yet. All they got is my last name, Fahim.
So if you go into the pit stop and claim you're Captain Fahim of the Markab, maybe you can deal with the tracker? No dobra, czyli mam teraz nazwisko Fahim. Okej. Dlaczego mamy to zrobić tylko tak? Listen, I just haul, well, garbage. But you, I mean, you're armed and look, well, awesome. I figure you could do a solid for the little guy, girl. Plus credits. I did mention the credits, right? Okej, no i przekonała. You are the best! This slate has everything they know about me. It's not much. He's the one with the cowboy hat. Just stay safe. Thank you. No to bierzemy. Wydaje się być ciekawsze niż załatwienie napędu, tylko teraz tak, jakąś tabliczkę nam dała z danymi. Rozumiem, że zanim się tam przedstawimy, dobrze by było ją przeczytać. Tabliczka Adele, markup, Galactic, import, eksport, żużel, neon w toku, opłata za odstępne, opłacone w pełni, uzyskane tymczasowe pozwolenie, błyskawiczna kontrola zaliczona, 30-dniowe zwolnienie udzielone przez władze portu w Neonie, oczekiwanie na pełną rejestrację przez kapitana nieznane Fahima z hotelu Woli 1309B w Neonie. Dobra, ale to misja jest tu, na miejscu, tak? Mamy się po prostu gdzieś przedstawić. Zarejestrować. Pit stop, dzień dobry. I najwyżej jak ktoś nas będzie gonił, no to wtedy będziemy się tym przejmować. Cześć. Dives go, this place ain't bad. I'm new in town. You look like you just got here too, right? What's your name, stranger? Might buy you a drink. A Fahim, miło cię poznać. Do widzenia, kim jesteś? Fahim, huh? Came in on that ship, the Markup? I bet you didn't know it. But I'm a tracker. And I'm here for your bounty. Two ways this can go. You know the drill. Wydaje się w porządku, ja nie mam nic na sumieniu, odpuśćmy to. Masz mnie, nie posiadam się z zdumienia. Nie możemy się jakoś dogadać? I don't deal with smugglers and no good types. Well, I do, but more violent-like. My word's my bond. Okej, list gończy, czemu ja? Bounty says you made off with a haul of medical supplies, meant for orphans, or something. I get a bonus if I turn the shipment in sight unseen. I figure they're in the markup. Okej, zastrzelisz mnie tu? Looks like a place that doesn't mind some color. Or you can surrender. I trank you up, deliver you, they kill you. Nobody ever picks that option. Masz mnie, no dobra, wydajesz się w porządku, ja nie mam nic na sumieniu, odpuśćmy to. So you didn't shoot your way off Neon, Fahim? The bounty is pretty damn clear. But something don't sit right with me. Not sure what. Może ładunek. Adela nie zasługuje na list gończy, to wszystko zupełnie się nie klei. Garść kredytów, tak naprawdę nie jestem Fahim, nazywa się Korle. Nie, perswazja. Maybe. Maybe not. O, wszyscy chcą dopaść ten ładunek. Ktokolwiek cię zatrudnił, kłamie. Wyglądasz na honorowego człowieka. Jaka organizacja charytatywna potrzebuje ton stali żużlowej? Nie, no wszyscy chcą dopaść. The bounty is awfully large for what they're saying. All right, I'm not taking you in. But that just means somebody else will. Whatever you were shipping, you got to return it. The next tracker probably won't be as upstanding as I am. Dzięki za radę. Mamy to ogarnięte. Suit yourself. But you may want to re-up your life insurance policy. One more drink and it's lift-off. Szybko poszło. Macie... Nie, raczej nie mają apteczek. Słuchaj, Adel, no to teraz jeszcze ubezpieczonko załatwimy i wszystko gra. Mam nadzieję, że nas nie oszukała. This can't be happening. Dobra, czemu nie uciekniesz? Since the tracker's on world, I'm sure he's got eyes on the Mark Hub. It's just too dangerous. Chyba że. Niczego nie pominęłaś? I mean, maybe. At my 6th birthday, the theme was unicorns. Sorry, bad joke. Tropiciel dał się przekonać. I feel like I can finally breathe again.
Thank you. Jedyny sposób, żeby ci odpuścił, to zwrócenie ładunku. Zakładam, że dostanę jakąś nagrodę. Masz szczęście, że ten tropiciel był w porządku, ale przyślą kolejnych. No. You think? I mean, of course they will. Oh God. I don't mean to be ungrateful and all, but I really need to go. Thank you. Ale 4000 kredytów, 50 punktów doświadczenia. No te kredyty całkiem ładnie tutaj wbiły. Okay, hello. Ale liczę, że za ten statek to będzie jednak ciekawiej, tak? To napęd, no, kawał drogi, żeby po niego tu dojść. Rozmawiaj z Jamesem. Jest taki... O, albo opcjonalnie. Znaczy... Keep an eye on your valuables. Ron Hope certainly embodies the saying, spared no expense. Cały czas liczę, że idziemy po ten napęd, a nie dowiedzieć się, jak przegrzać silnik, tak? To... Oby. Panie, dlaczego tak drogo? Oh, Hope Tech needs brave new innovations. We're so much more than space freight. Ponoć jesteś ekspertem. Sure, that sounds like me. What can I do for you? I'm a little busy, but I think I could spare some time. Przysyła mnie Oliwier. Chodzi o napęd do starego statku. O. Oh, you should have just said that. Of course I can help you. Oliver sent a courier ahead of you. I did some research on ships from that era, and I have a decent idea what we're dealing with. So grav drives didn't really take off until after the ship was built. But I've got access to an ancient grav drive that looks like it could be compatible. With some minor adjustments. It's in good shape too. Parts not cheap though. Neither is the labor. Just pay the combined cost of parts and labor and it's yours. Ty, robociznę to kto inny miał. Perswaduj, może da się zejść trochę z ceny, no. It's a pretty big ask, given how rare these old grav drives are. Liczę, że to się w 10 000 zamknie. Twój zysk na pewno nie może równać się z wolnością, jaką zapewnisz tym ludziom. O, tak. Maybe it is selfish of me to demand such a price. Tell you what, sounds like this is for a good cause. While I can't give you the part for free, I won't charge you for the work. Kurczę, ale to i tak od początku Paradisko miało za robotę płacić. No dobra, 25 000 jakoś to przełkniemy. No cena taka, no. Done right it is. I'll get to work on it right away. I recommend you go back to the ship and ask the captain to prepare for its retrofit. Standard stuff. I'm sure they have an engineer on board to help. We'll send the part along when it's ready and install it with the help of Oliver's people. Pleasure working with you. Fajnie. Tylko teraz jeszcze mamy jedną rzecz do spełnienia, a mianowicie przekonać ich do tego, że muszą odlecieć. Eminem, musimy pogadać. Wykonaj skok. Gdzie wy tu dalej siedzicie? Trzeba podlecieć, namierzanie. Tak jakbyśmy zniszczyli silniki, to jeszcze gorzej, już w ogóle by nie odlecieli. W sumie zestrzelenie ich byłoby jeszcze lepsze niż przegrzać silnik, bo szybsza akcja. Jak widać, nie ma dobrego wyjścia z tej misji. Trochę mnie to boli, ale z drugiej strony no ci też mieli tak chore żądania, nie do spełnienia. Więc jakbyśmy próbowali ich jakoś pogodzić, żeby razem zamieszkali, to boję się, że to ostatecznie skończyłoby się jakąś wojną. Może i czymś gorszym. Z drugiej strony, czy oni by mieli w ogóle jakiekolwiek szanse w tym? Dobra, to jest chyba droga... Tak, to jest do silnika droga. Nie, tego nie chcemy. O, ale... If the other colonists knew how many times the constant almost came apart at the seams... Whew. Well, thankfully, I never let it. I was hoping to talk to our visitor from outer space, and here you are! Welcome! I have a million burning questions, but I won't overwhelm you. There will be plenty of time for that later. Please, indulge me just a couple. How did you do it? Did humanity finally discover faster than light travel and eclipse our poor old ship? Dowiecie się, nie ma zielonego pojęcia. Mamy technologię związaną z napędem. I knew it. It's incredible!
I read about this technology in our archives from Earth, but it was only theoretical back then. Amazing! I'll have to learn more. Oh, I've got so many questions, but I'm being rude. I haven't even given you my name. Chief Engineer Kazemi, but you can call me Amin. And, I might add, I'm one of the reasons we're still floating out here today. No i może odlecicie dzięki temu. Jestem Korle, muszę z tobą jeszcze o czymś porozmawiać. Yes, of course. Anything for my new friend. Wpadnie pewien gość. Tak, mam ci pomóc przygotować statek do montażu napędu. What grab drive? Just joking with you. The Paradiso engineers filled me in. Okay, let's see what we need to do. All right. This will be fun. And hopefully there will be no explosions in the process. I have just received word that the drive is here. Ready to get to work? My? Pewnie. Great, great, great! There are 3 preparations I need you to help me make while I set things up on my end. First thing I need you to do is reroute the power from the port turbo pump to the auxiliary cryogenic radiator. Then, turn the plasma runoff inhibitor function to 5%. Last, you'll need to decouple the magnetic flange pipe enclosures from the auxiliary module assembly. Got it? Let's hop to it! Okej, to tak, tego nie dotykać. Komputer, inżynier... Okej, to wszędzie działa tak samo? Zacznijmy od alfa po kolei. Wyłącznie do użytku przez wykwalifikowanego. Tak, tak, chłodzenie... Moment, to my musimy wejść jednak. Czuję, że to zepsuje. Gdzie to jest rozpiska tych rzeczy? Przekierowanie zasilania. To szybko tylko zapiszę, co gdzie ma być. Dobra, już jakąś orientację w temacie mam, czyli lecimy, tak. Komputer, tak. Chłodnica kryogeniczna, nie. Na początek potrzebujemy turbopompę z backburty, czyli to tu. Przekazać do chłodnicy kryogeniczne. Chyba główne. Czemu nie można wykonać polecenia? To na pomocniczą. Okej, dobra. Dziękuję. Czyli to mamy. Prócz tego potrzebujemy, reszta rzeczy też tu załatwimy na alfie. Prócz tego potrzebujemy inhibitor plazmy. Nie, tu nie mamy, to już są turbopompy i inne takie. Czyli możliwe, że nawet nie bylibyśmy w stanie czegoś zepsuć, tak jakby to nas wymagali. Gamma. Potrzebujemy inhibitory plazmy. Grodzie. To grodzie nas chyba później interesują. Chyba że grodzie magnetyczne. Bo później mamy rura kołnierzowa. Nie, to na koniec. To tu będą grodzie magnetyczne. Też mam zapisane zespoły. Kolego, możesz odejść? Panie Beta. Inhibitor odpływu plazmy. Chyba tak. Na 5%. Super. I zostaje tutaj kwestia magnetyczne grodzie rury kołnierzowej i chcemy odłączyć od zespołu pomocniczego. Zespół chyba modułu pomocniczego. Bo mam, że od modułu pomocniczego odłączyć, ale to raczej od zespołu. Odłączono, okej, mamy wszystko. Prawie, bo nam turbopompa nie zadziałała. Turbopompa, co jest z tobą nie tak? Co jeszcze raz? A możemy? To nie w tej kolejności. No to jeszcze raz. Bo ja może wziąłem... Nie, no. Turbopompa, backburta. I przekierować... Przekazać moc do... chłodnica. Mamy to. Dobra. No w sumie to ja nie wiem, czy nie powinniśmy rozpocząć tego wszystkiego od powiadomienia. Panie kapitan. Gdzieś dojdziemy jakoś? Może tędy. Najpierw jej powiedzieć, jaki jest plan na dalsze działanie. I dopiero później działać. No ale cóż.
Najpierw działamy, później mówimy, nie? Tak jakoś działało. Tu jest winda, może ona nas doprowadzi. Czemu living? Ja chciałem na windę. Oszukali nas, mówią, że jest winda, windy nie ma. Też byliśmy. Ale to dobrze, jesteśmy w połowie drogi do celu. Tyle dobrze. A może tu macie windę? O, jest mostek, dobra. Tego nam trzeba było. Dobra, inną windę znaleźliśmy, jesteśmy na górze. Kurczę, ale że na jetpacku nie dało rady, to jestem zawiedziony. No dobrze, trudna rozmowa. No matter the outcome, I won't let my crew down. Jak się ma twoja załoga? Od dawna tu dowodzisz? Nie, napęd gotowy. Well, well, it would appear we have the means to go nearly anywhere now, thanks to you. The engineers even upgraded our communications equipment so we can speak with passing ships. Turns out it was a pretty easy fix. Thank you again for all you've done. To nie mogliście od razu mówić, że wam pasuje ten układ? Tak, cieszę się, że się udało. Without you, we'd most likely be stuck. But you went above and beyond. I'll make sure people tell tales of your generosity for as long as our society lives. I don't know if we can ever fully repay you. Thank you again. W sumie to oni nawet kredytów nie mają. Trochę amunicji dostaliśmy i broni i punktów doświadczenia. No dobra, a powiesz nam jeszcze dokąd lecicie, czy tak średnio? I co teraz, dokąd polecicie? O. Goodness, I'm not sure yet. We'll need to study our new star map. Then, well, I suppose we'll venture forth and try to find the perfect new home for us. It may take some time, but I'm confident we'll find something. And when we do, we'll find a shuttle to take us planetside. Thanks again for your help. Nie ma sprawy, widzimy się, a może się już nie widzimy. My za to widzimy się w następnym odcinku. Zaawansowane? Nie, no nie będziemy przy nich się włamywać. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie no polecimy chyba zyskać trochę nowych mocy, bo chciałbym, nim ruszymy dalej z fabułą, je wszystkie odblokować. Mamy tam jeszcze 5 miejsc, 5 świątyń, więc skoczymy na to. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.